Kolejne zadanie z działu uwierzytelnienie użytkownika. Zadanie, które dotyczy uwierzytelnienia po stronie klienta. Włączymy naszą maszynę, nasze laboratorium i czas przejść do zadania. Posiadasz dostęp do web serwera obsługującego prostą stronę HTTP. Ta dostępna jest pod adresem http 990.12.3. Na serwerze można znaleźć stronę internetową z formularzem logowania do panelu administracyjnego. Twoim zadaniem jest pomyślne zalogowanie się jako administrator poprzez przeglądanie lub manipulowaniem źródłem strony. Jak wygląda w rzeczywistości przeglądanie stron internetowych? My, łącząc się z serwerem, w tym przypadku 990.12.3, pobierzemy jakąś stronę. Strona jest napisana w różnym języku, zazwyczaj jest to HTML, wzbogacono pewne skrypty, np. w JavaScriptie, które wykonują pewne operacje, pewne algorytmy, pewne programy po stronie naszej przeglądarki, czyli po stronie komputera końcowego. W momencie, gdy my klikamy HTTP, czyli łączymy się z tym adresem, pobierane jest źródło danej strony i interpretowane przez naszą przeglądarkę. I my możemy modyfikować wartości tam zawarte, uzyskując pewne efekty. W tym przypadku chcemy zobaczyć, gdzie wykonywane jest uwierzytelnienie. W samym zadaniu widzimy, że uwierzytelnienie jest po stronie klienta, czyli sądzimy, że sprawdzenie, czy nazwa użytkownika i hasło jest poprawne, odbywa się w naszej przeglądarce, a nie po stronie serwera, tak jak to powinno wyglądać. Bo w rzeczywistości to jest tak, gdy podajemy sobie login i hasło w panelu jakimś administracyjnym czy do web aplikacji, to wówczas na przykład użytkownik będzie Jan, hasło niech będzie takie proste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to ta wartość 1, 2, 3, 4, 5, 6 przesyłana jest do serwera web aplikacji i ona sprawdzana jest z wartością zapisaną tam po tamtej stronie. Pierwsze zagadnienie jest takie, w jaki sposób jest zapisana ta wartość. Nie powinno się, nie można tak powiedzieć, zapisywać hasło w postaci jawnej. Czyli jak mam użytkownik Jan, hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, to nie można tak zrobić, że będzie taki plik po stronie web serwera i jak ktoś pisze 1, 2, 4, 5, 6, to ten tekst, ten string zostanie porównany, czyli ten przesłany 1, 2, 3, 4, 5, 6 z tym zapisanym. Bo w rzeczywistości tak wygląda sprawdzenie, czy hasło jest poprawne, czyli sprawdzamy, czy to, co zostało przesłane, wpisane w naszym formularzu aplikacji webowej, czy zostało wpisane przez nas, przesłane do serwera i sprawdzane z tym zapisanym. Gdy ona jest poprawna, wówczas uzyskujemy dostęp jako dany użytkownik z uprawnieniami danego użytkownika. Nie powinny być hasła przechowane jako tekst jawny, czyli wprost te hasła, ponieważ w momencie jakiegoś wycieku, czy w przypadku, gdy uzyskujemy dostęp do tego web serwera, czy ogólnie do serwera, na której jest ta aplikacja, możemy w prosty sposób dowiedzieć się, jakie jest hasło. Zazwyczaj to się robi tak, powinno się tak zrobić, że tworzymy tak zwaną funkcję haszującą, funkcję skrótu, czyli tak naprawdę kodujemy to naszą wartość 1, 2, 3, 4, 5, 6 na jakąś wartość, która nie ma postaci mojego hasła. I mając tą wartość, nie jestem w stanie dowiedzieć się, jakie jest hasło. Czyli w momencie uwierzytelnienia to wygląda w ten sposób, że my podajemy nazwę użytkownika i hasło 1, 2, 4, 5, 6, wysyłana jest do strony serwera ta wartość, tworzymy funkcję haszującą, skrót na przykład przy okazji funkcji, na przykład funkcja SHA, o tym powiem sobie później, i ten skrót porównywalny jest do hasła zapisane w tej samej postaci, czy nie w postaci jawnej. Gdy te wartości będą identyczne, wówczas uzyskujemy dostęp do naszej strony. Tak powinno być. Niektórzy projektanci stron robią to w zły sposób i robią uwierzytelnienie, czyli ten proces sprawdzania nazwy użytkownika i hasła po stronie użytkownika, czyli klienta, czyli po stronie aplikacji, czyli pobiera tę stronę, wpisujemy sobie nazwę użytkownika i hasło i nic nie jest wysyłane do serwera, tylko jest to weryfikowane po stronie klienta. Chcemy sprawdzić, jak jest w tym przypadku. W tym przypadku mamy znaleźć luki w systemie, jak niezabezpieczone punkty końcowe i zobaczyć, czy walidacja nazwy użytkownika i hasła są po stronie
klienta. To jest naszym zadaniem, żeby to wykonać w ramach tego ćwiczenia. W tym przypadku cały czas czekamy na uruchomienie naszej maszyny. W tym przypadku, gdy mamy przycisk stop na czerwono, wówczas uzyskujemy dostęp do niej. Wchodzimy na naszą stronę, gdzie widzimy panel logowania, w którym mamy podać nazwę użytkownika oraz hasło. Chcemy sprawdzić w rzeczywistości, pamiętam, zadanie brzmiało, że chcemy zrobić pewne modyfikacje w kodzie źródłowym. Dlatego wchodzimy sobie prawym klawiszem myszy w zakładkę View Page Source, czyli źródło strony. Gdy sobie klikamy, uzyskujemy widok tutaj naszej strony. Jest to zazwyczaj język HTML, tak jak już wspomniałem, z pewnymi skryptami, czyli automatycznymi, z programem, który wykonywany jest po stronie klienta. W tym przypadku jest tutaj sekcja script. W tym przypadku mamy tu wartość w JavaScriptie, napisany pewien skrypt, czyli coś, co możemy sprawdzać, porównywać, wykonywać pewną dynamiczny program po stronie przeglądarki internetowej użytkownika, czyli po tej stronie, a nie po stronie serwera. Jeżeli sobie zobaczymy, to ten skrypt będzie wykonywany dla wszystkich formularzy, w której widzimy wartość, ponieważ widzimy wartość form. Jeżeli sobie tutaj zerkniemy na ten skrypt, to możemy sobie popatrzeć, że mamy tutaj w dalszej części check credentials, czyli w tym przypadku ten fragment odpowiada za sprawdzenie poprawnego hasła użytkownika. Proszę zwrócić uwagę, że mamy if username będzie równy admin, czyli dla użytkownika admin, i password będzie równy login key, tak? Gdzie, proszę zwrócić uwagę, wyżej widzimy wprost napisane, że login key, widzimy tą wartość klucza. Oczywiście jest to bardzo złożony klucz, ale to nie ma znaczenia, ponieważ on jest zapisany po stronie przeglądarki i sprawdzając źródła strona możemy zobaczyć, jak wygląda ten klucz, a inaczej mówiąc wartość hasła. Czyli w momencie, jeżeli w panelu logowania wpisze nam admin i jako password wstawi nam tą wartość, wówczas, proszę, przejdźmy sobie do dalszą części skryptu, ustanowiona jest wartość cookie, czyli naszej ciasteczka, która określa sesję. Wartość CyberSkiller Session przyjmie wartość Session ID, a ta wartość Session ID również jest podana. Czyli w tym momencie, jak podamy dobry login i nasz skrypt sprawdzi, że on będzie zgodny z tym zapisanym po stronie przeglądarki, to ustawi sesję na tą wartość i ta wartość zostanie wysłana do serwera i gdy oczywiście po drugiej stronie w serwerze zapisana jest ta wartość tej sesji, tego ciasteczka i w tym momencie zostanie ona porównana, gdy one będą te same, a będą te same, gdy podamy dobry login name, wówczas uzyskamy dostęp zalogujemy się, mówiąc kolokwialnie, czy uzyskujemy dostęp do panelu. Czyli w tym przypadku to, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy skopiować wartość login key i następnie wpisać ją do panelu przeglądarki. Prawda? Widzimy tutaj tą wartość, tak? Czyli w rzeczywistości, tutaj musimy sobie skopiować, kopiujemy, wchodzimy sobie tutaj do naszego loginu, naszego panelu logowania, wpisujemy admin i następnie wklejamy tą wartość. I w momencie, gdy wpisujemy sign in, to zostanie wysłana ta wartość ciasteczka, którą widzimy, która została określona po stronie, a w tym przypadku otrzymaliśmy flagę, która jest tą flagą, którą powinniśmy zdobyć, żeby rozwiązać zadanie. Na tym etapie jeszcze może warto wspomnieć, że nie warto zapisywać haseł w przeglądarce. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś uzyska dostęp do mojego komputera, to jest w stanie wyświetlić zapisane hasła w mojej przeglądarce. Czyli będzie miał dostęp do różnych paneli logowania. Jest pewną metodą, żeby zapisywać hasła, ale tworzone są przy użyciu pewnych aplikacji, które zapisujemy te hasła w pewnym miejscu, ale za każdym razem, gdy
będziemy chcieli mieć dostęp do tych haseł, wówczas poprosi nas o główne hasło, czy odcisk palca, czy cokolwiek, czy za pomocą za każdym razem, żeby mieć dostęp do całego zbioru haseł gdzieś zapisany w różnych formularzach, to będziemy musieli podać pewne hasło główne. To jest dużo lepsza metoda, ponieważ wówczas ktoś będzie miał dostęp do mojej przeglądarki, nie będzie miał dostępu do mojej strony. Oczywiście dla kluczowych haseł najlepiej ich nigdzie nie zapamiętywać w systemie, tylko zapamiętać je w głowie. Czyli w tym przypadku tak powinniśmy zrobić. Kopiujemy sobie naszą flagę. Kopiujemy naszą flagę w naszym zadaniu. Wklejamy jako odpowiedź. Wysyłamy. I mamy wykonane kolejne zadanie.